Dołko dostał parę dni temu sporo screenów Security Breacha, które pokazał na swoim streamie charytatywnym. W głównej mierze to fajne screeny, fajne tapetki na pulpit. Dostaliśmy w nich więcej Pizzaplexa, pokazali nam też odświeżone lokacje w porównaniu do poprzednich trailerów, teaserów. Nie jest to dużo materiału na odcinek, ale było to pytanie, więc wyjaśnię, co tutaj biega. Jak już przy tym jesteśmy, z newsów, trzeci komiks z trylogii został ogłoszony, wyjdzie pod koniec roku, pracuje nad nim nowa artystka. Widząc jak szybko Feria Young ogarnęli drugi komiks, trzeci może wyjść gdzieś na samym początku 2022 roku po polsku. Za miesiąc dostajemy też jeszcze więcej info o Security Breachu. 12 kwietnia będzie następny Nvidia Stream. Nie spodziewajmy się dużo, wiem jak to wyglądało ostatnio, ale co i będzie. Dołko jak to Dołko dostał specjalny content, żeby wypromować akcję charytatywną. Im więcej pieniędzy, tym więcej teaserów. Tym razem akcja była na WWF, na Pandy, ogólnie na naturę. Steel Wool wysłał mu 14 teaserów. Guys, news just in. Scott and Steelwool have just sent me 5 more screenshots. Później podbili do 19. Wszystkie grafiki są dostępne do ściągnięcia z linku w opisie. Dołko nazwał to Full HD, ale jednak to JPEGi, więc wiecie. Napis w prawym dolnym rogu jest nieczytelny, ale to typowa copyright notka jest na każdym z nich. Okay, that's definitely the last one. That's gonna be the last teaser. That's gonna be the last one. Okay. Screeny zaczęły się bardzo spokojnie. Pierwsze 4 to rzeczy, które już widzieliśmy, tym razem w formie tapetki na komputer. Na 4 dostaliśmy nowego robota, tabliczkę o śliskiej podłodze. Wyszły z tego też memy o Rockstarcice. I to jest raczej na pewno Friendly But Annoying Cleanbot, o którym była mowa. Wcześniej wszyscy myśleli, że chodzi o te duże roboty. Dużo się mówi o El-chipie na tej ilustracji, ale widzieliśmy go już dawno temu. To jest tylko dekoracja na ścianie, a nie faktyczny robot. Dalej mamy nowy content. Wejście do strefy Phaser Blast, do tej tutaj. Największy reveal z tego obrazka to wszystkie kartonowe wersje animatroników. Brakowało nam chyba tylko Roxanne do kolekcji. Potem mamy wejście do Roxy Raceway, wyścigowej strefy Roxanne. Następnie West Arcade, zachodnia część arkadówek. Widzimy 2 reklamy nawiązujące do cukierków z Dreadbird DLC z Help Wanted. Chica of the Sea, Moondrop. Są teorie, że Moondrop to nie księżycowego animatronika. 8 teaser wyglądał jakieś wejście do Pizzaplexa, ale nazywa się Mini Golf, więc może wejście do tej sekcji. Najciekawsze tutaj są pluszaki Glamrock Freddy'ego dookoła. Fajnie wyglądają. Według internetu lepiej niż faktyczne pluszaki. W jednym momencie Dawko rozmawiał z Razbowskim i Ryanem i przez przypadek nagrał folder z przyszłymi teaserami. Wiele nie pokazał, gdzieś tam 3 do przodu obrazki, żaden dużo nie spoilerował, ale i tak było to dosyć zabawne wydarzenie. I am loving these environments. Right, They're so I'm just good. checking what I actually leaked. So clean though. Did someone tweet me a screenshot of the leak so I could just see? Mate, just go on Reddit. It's probably already there. Somebody karma farming. Obrazki 9, 10, 11 to właśnie golfowa lokacja Montiego. Najpierw sublobby, potem 2 screeny z lokacji. Ostatnie wygląda jakbyśmy byli wewnątrz Montgomery'ego, ale to chyba raczej wielka dekoracja, jakaś zjeżdżalnia. Wygląda jakby screen był wykonany z tej wielkiej głowy, tylko bez wody, ale to chyba nie jest to samo miejsce, ciężko mi to sobie zwizualizować. 12, 13 to The Famous Glamrock Beauty Salon, fryzjer po prostu. Niektórzy uważają, że będzie tutaj można customizować Grzesia, ale nie wyobrażam sobie wizytu fryzjera podczas ucieczki przed Wani. Ciekawszym tematem jest to, jak ogromny jest Pizzaplex. Widzimy tutaj ulice, skały, drzewo. Wygląda jakbyśmy byli na jakimś odludziu, a nie w środku budynku. I mogą sobie najwyraźniej na to pozwolić w Pizzaplexie, więc lokacja jest wielka. Obrazek 14 wygląda dosłownie jak Freddy Fazbear's Pizza. Strefa jadalniana, stoliki, talerzyki, wszystko obok sceny animatroników, jak we FNAF 1. Przypomina to trochę lokację z pierwszego teasera, ale nie jestem jeszcze do końca przekonany. Chciałby być znacznie bardziej rozbudowany niż to wcześniej było planowane. 15, 16, 17, 18 to pokoje animatroników. Pokój Chiki, Roxanne, Montgomery'ego, Freddy'ego. Dodaję trochę osobowości każdej postaci. Chica tam lubi jeść, Roxanne to mechanik, Monty jest bardziej dziki, ma podrapane ściany, dżungla podobna do tego, co jest w jego sekcji z golfem. Freddy to idol po prostu, ma na ścianie własne podpisane zdjęcie. Tutaj są też literalnie rysunki z pierwszego FNAF-a, co jest fajnym detalem, choć wolałbym coś nowego, albo miks pomiędzy starymi rysunkami i nowymi. Warte uwagi jest też to, że te pokoje są znacznie rozbudowane w porównaniu do tego, co widzieliśmy na ostatnim trailerze. Pokój Chiki był wtedy w miarę pusty, teraz nie jest. Poprawili się trochę, ale nic dziwnego. Help Wanted było niedokończone na trailerze 2 miesiące przed faktyczną grą. Ostatni obrazek wydaje się dosyć ważny fabularnie. Rozwalili nam Glamrock Chikę. Tylko kto? Czy to byliśmy my? Czy William? Czy Vani? Robot zostanie w grze zniszczony.
że to jedno z wielu zakończeń. Wygląda ciekawie. Jeszcze lepiej, jeżeli taki robot wstanie i będziemy walczyć nie tylko z Glamrockami, ale później też ze zniszczonymi Glamrockami. Jak już o zakończeniach mówię, wiecie co byłoby według mnie ciekawe? Jakby gra trwała jedną noc, ale miała 5 różnych zakończeń. W ten sposób musimy przejść grę co najmniej 5 razy, żeby odblokować wszystko i to byłoby naszymi 5 nocami, naszym Five Nights at Freddy's. Byłoby fajnie, ale póki co to tylko koncert życzeń. Nic za tym nie świadczy, nie nastawiajcie się na to, zobaczymy co wyjdzie. Ale tak czy tak, teasery ze streama były bardzo fajne. Dostaliśmy lepsze spojrzenie na swoją lokację, wiemy więcej. To jest chyba pierwszy moment od Freddy in Space 2, kiedy fandom był zadowolony. Nie widuje się tego zbyt często ostatnio. Daty premiery dalej nie ma, ale możemy czekać na 12 kwietnia na następny event Nvidia. Na dzisiaj to tyle. Chcę się zająć innymi filmami, więc tutaj tylko zebrałem nowe informacje. Podobały wam się te screeny? Możecie je ściągnąć z linku w opisie. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do dyskusji, dołączycie w komentarzach.